Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszną karpatkę. Taką jak w domu mama piekła, babcia piekła ptysie, mama piekła karpatkę. No było przepyszne, także dzisiaj to już jest sprawdzony przepis, ja piekłem nie jeden raz. Będę ją robił z kremem budyniowym, takim super pulchnym, też przepysznym, z budyniu, tym razem nie własnym kremem budyniowym, tylko po prostu z budyniów. I będziecie zdziwieni, jak prosto taką karpatkę można zrobić, bo wychodzi zawsze. No chyba że coś z piekarnikiem jest nie tak, ale to raczej mała szansa, żeby nie wyszła. Robi się prosto, łatwo, a efekt rewelacja. Także zapraszam do pieczenia karpatki. Zaczynamy od budyniu. Ja mam budyń winiary śmietankowy, 3 budynie, 35 gramów do litra mleka. Do tego dodaję cukier. Ja wszystkie proporcje dodam w opisie. I to już jest z tego litra właśnie odlałem około szklanki mleka. Wymieszałem ten suchy budyń, zagotowałem mleko i tutaj dodałem cukier i teraz właśnie ten budyń z tym mlekiem rozmieszanym. I teraz trzeba cały czas mieszać, bo za chwilę bardzo szybko zgęstnieje. Budyń się powinien zagotować. Po prostu robimy tak, jak jest na opakowaniu, tylko tyle, że tego mleka jest po prostu mniej. Ten budyń będzie bardziej gęsty. No i dodaję tutaj cukier. Tak naprawdę ten cukier później mógłbym dodać z masłem i pewnie byłoby nawet lepiej. Ja dałem tutaj część cukru i część do masła. Odstawiamy do wystygnięcia. Budyń musi być zimny, żeby zrobić z niego krem. Teraz zrobimy ciasto. Ciasto jest parzone. Do wody dodajemy masło. Również wszystkie proporcje podam w opisie. Rozpuszczamy to masło i woda się musi gotować. I do tego wsypujemy mąkę. Tak jak widzicie, to wszystko jest bardzo proste przy tej karpatce. Tutaj nie ma żadnej ani filozofii, ani nic trudnego, żadnych takich dziwnych, trudnych kroków, które wymagają doświadczenia. Po prostu trzeba zrobić tutaj tak w opisie i gwarantować nigdy nie mogę, ale prawie na pewno wyjdzie. Czyli tak, woda się gotuje, wsypujemy mąkę, całą naraz i mieszamy. I ta mąka musi się dobrze w tej wodzie rozpuścić. Znaczy ona się nie rozpuści, prawda? Ale musimy dobrze wymieszać, tak żeby nie było białych grudek. Cały czas jest na ogniu. Trochę zmniejszam ten ogień, żeby mi się nie przypaliło. Jak się przypali, no to już niedobrze jakby się przypaliło, prawda? Bo to już jest taki posmak wtedy przypalonego. Czyli trzeba cały czas mieszać, dopóki nie będzie gładkie. Musi być takie ładne, gładkie. Ja oczywiście to wideo przyspieszam zarówno i w budyniu, jak i tutaj, tak żeby ono nie trwało godzinę, żeby to było szybko, no ale to widać, co robimy. O, widzicie. I to ma być właśnie takie gładkie. I też pozostawiamy do wystygnięcia. Musi być to ciasto później zimne. I ani budyniu, ani ciasta nie wkładamy do lodówki. Po prostu w kuchni ma nam wystygnąć. Jak ciasto już wystygnie, no to będziemy mieszać to ciasto z jajkiem. Do tej ilości ciasta dodaję 6 jajek. Tylko ważne jest, żeby najpierw to jajko wbić gdzieś do oddzielnego pojemnika, naczynia, po to, żeby skorupek po prostu nie powbijać. I to jajka będziemy dodawać jedno po jednym, aż nie dodajemy kolejnego jajka, dopóki się to poprzednie jajko się dokładnie nie wymiesza z ciastem. I tak, ja robię to w ten sposób, że na wysokich obrotach, natomiast w momencie, kiedy dodaję ciasto, zmniejszam te obroty, żeby mi to nie pryskało. I efekt ma być taki, że to ma być taka jednolita, gładkie ciasto.
Ono ma dobrze rozsmarowywać na blaszę. Ale przy tych proporcjach będzie, więc... Jajka używam duże. Ten robot mi tak trochę biega, bo obroty są duże, a to ciasto nie jest jeszcze... No, ono jest takie zbite, więc musi się napracować. No, czy akurat ten robot jest bardzo silny. On ma chyba 1000 watów i nie ma problemu, żeby sobie z tym radzić. Natomiast no, ponieważ wcześniej myłem ten blat, więc on mi tak się troszkę ślizga. To jest stary robot. Miałem pytanie, jaki to jest robot, ale wątpię, żebyście go kupili. Chyba z 12 lat już ma. O, i zobaczcie, to ma właśnie tak wyglądać. Po tym, jak te wszystkie jajka wbijemy, jest takie właśnie gładkie. I teraz będziemy rozsmarowywać, znaczy najpierw podzielę na dwie części, a później rozsmaruję na blaszę. Ja mam wprawdzie taką blachę, która się nie powinna przywierać, no ale jak wcześniej robiłem karpatkę, znaczy nie to, żeby przywarło jakoś tak mocno, ale no ciężko było tą karpatkę zdjąć. Musiałem tak podważać powoli, więc lepiej jest, jeżeli wyścieli się blachę papierem do pieczenia, ale wcześniej blachę posmarowałem masłem, dlatego żeby ten papier mi się nie ślizgał. I wtedy już nie ma żadnego problemu, żeby później tą karpatkę, czy to ciasto karpatki wyciągnąć. Tutaj nie dodajemy w żadnym wypadku żadnych proszków do pieczenia. Nie ma takiej potrzeby. No, się troszkę będzie ślizgać ten papier, ale lepiej, żeby się troszkę ślizgał, niż żeby później się przykleiło. Zależy też, jaką blachę macie, prawda? I teraz tak, to nie może być zbyt gładkie. Ja zrobiłem najpierw gładkie, ale teraz zrobię takie... Znaczy jak chcecie, jak to później ta karpatka będzie wyglądała, bo jak chcecie mieć taką gładką, no to róbcie gładką, ale ja lubię, żeby to później wyglądała jak taka karpatka, jak takie Karpaty, o. Właśnie w ten sposób. No słuchajcie, jest właśnie taka, jak powinna być. Dobrze wyschnięta. Ciasto pieczemy najpierw przez 15 minut w 210 stopni, a później zmniejszamy po 15 minutach do 180 przez kolejne 15 minut, aż nie nabierze, dopóki nie nabierze koloru. I wtedy wychodzi tak jak powinno. No i co? I robimy teraz właśnie, ten krem budyniowy. Każdy krok przy tym kremie jest bardzo ważny. Najpierw ja dodaję jeszcze cukru, ale tak jak mówiłem, no lepiej nawet jakbym ten cukier dodał tutaj, w tym miejscu. To by się ten krem nawet lepiej tak, chociaż tutaj, bo tak, dodałem najpierw cukier, tylko że później spróbowałem ten budyń i on był niezbyt słodki. Więc tutaj dodałem jeszcze łyżkę cukru, tak żeby był taki jak lubię. Ale on ciągle nie jest jakoś tak bardzo słodki, ten krem, więc o, zobaczcie, to masło musi być bardzo dobrze ubity. Ono musi zmienić kolor na prawie biały i musi być takie pulchne. I dopiero wtedy łyżka po łyżce dodajemy budyń. I tak samo jak z ciastem, dopóki dokładnie się nie wymiesza i nie zrobi się takie pulchne, nie widać już tego budyniu, nie dodajemy kolejnej łyżki. Także dzięki temu właśnie to ciasto, znaczy ten krem budyniowy jest taki pulchny. Jest taki super, tak jak ma być. Oczywiście wideo znowu przyspieszę, znaczy utnę część, no bo też nie chcecie pewnie oglądać, jak łyżka po łyżce dodaję. O,
I właśnie tak to ma wyglądać. Ten budyń, ten krem budyniowy ma być taki pulchny. Też nie można przesadzić, bo jak za długo, to on się robi taki coraz bardziej kremowaty. Ja troszeczkę za długo zrobiłem, ale ciągle jest super. Więc trzeba sobie takie wymierzyć. On ma być ciągle taki bardzo pulchny, ale jak widzicie, że on zamiast robi się pulchny, zaczyna się robić taki gładki, no to wtedy trzeba przerwać. Przerwać, zobaczyć, może jeszcze dłużej. No to już trzeba indywidualnie. I teraz krem wykładamy na jedną część tej karpatki, tego ciasta upieczonego i przykrywamy drugą częścią. No mi się to niestety nie nagrało, no ale to no po prostu się wykłada krem, nic więcej. Słuchajcie, karpatka wyszła przepiękna. Ja to sobie zaraz ukroję taki mały kawałek. Bo ona tak naprawdę jutro, jak ten krem stężeje, zobaczcie, no, wygląda pięknie, jest pulchna, chrupiąca. Znaczy chrupiąca zaraz spróbuję, ale czuję, że to ciasto, że ta góra jest taka chrupiąca. Także jak w domu. Naprawdę przepyszna. Ciasto jest, tak jak mówiłem, chrupiące. Krem super pulchny. Ja nie dałem dużo cukru. Może jak ktoś lubi bardziej słodkie, to można dodać jeszcze kolejną łyżkę albo dwie cukru. Natomiast dla mnie rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.